to, co chyba najbardziej podoba mi się w naszej firmie jest to, że ja traktuję firmę trochę jak swoją własność. No de facto spędzam tu jedną trzecią życia, więc traktuję to trochę jak taki trochę, nie wiem, osobisty biznes, moje osobiste życie, więc nie mam żadnych tu oporów, żeby, nie wiem, trochę się poświęcić, czy bardziej się postarać, nie? Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Wróć. Jaki pociąg? Jaki byle jaki? Roller coaster. Zapraszam Cię na pokład roller coastera. Każdy wagonik to kolejne osoby i kolejne obszary pracy w Rolepark. Ruszamy! Dzień dobry szanownemu Państwu. Michał Re인czuk. Witam w kolejnym odcinku podcastu Roller Coaster. I dzisiaj naszymi gośćmi są Marcin Gorzała, menadżer Roleplay Academy. I Przemek. Przemek Tkaczyk, dyrektor sprzedaży. Dla kolegów Przemo. Dzisiaj jesteśmy, mam nadzieję, że będziemy po Przemu mówili w takim razie do Ciebie. Ja dla kolegów to z racji nazwiska chyba wiadomo jak. Bo każdy się domyśli. Zacznijmy od tego, że jesteśmy dzisiaj w Roleplay Academy, czyli w takim drugim domu Marcina. Marcin, opowiesz trochę o tym miejscu i jednocześnie o tym, czym się zajmujesz w Roleplagu? Miejsce, w którym jesteśmy, to jest centrum szkoleniowe, jedno z naszych kilku centrów szkoleniowych, które służy na potrzeby szkolenia naszych pracowników oraz naszych klientów. Takie centra mamy zlokalizowane w kilku miastach europejskich, w większości naszych spółek oraz w kilku miejscach poza Europą. Wymienisz te miasta? Wrocław, Praga, Londyn, Paryż, Mediolan, ale też Mumbai i Sydney. Mhm. Porto. No właśnie Porto. chciałem Porto. no właśnie, jak To mogłeś jedno z zapomnieć o ostatnich. Portugalii. Powiedz Marcin, czym na co dzień się zajmujesz? Co należy do Twoich obowiązków? Jak zaczyna się Twój dzień? Jak się kończy Twój dzień? Czy w ogóle jest coś takiego jak typowy dzień Marcina Gorzały, czy nie ma? Właśnie tak naprawdę chyba takiego typowego dnia nie ma. Roleplay Academy to taki nasz autorski program edukacyjno-rozwojowy. Coś, co jest unikatowe na rynku producentów zamocowań budowlanych i elektronarzędzi. Jest tutaj kilka takich aktywności, kilka rodzajów szkoleń, między innymi platforma e-learning, między innymi takie centra, w którym jesteśmy, w których odbywają się również szkolenia live, ale nie tylko, bo również dedykowany kanał na YouTubie, nasz nowy projekt. To za chwilkę sobie jeszcze pewnie więcej o tym porozmawiamy. No i cóż, jak ten mój dzień wygląda? Jeżeli często jest to dzień szkoleniowy, czyli gościmy tutaj u nas naszych klientów z różnych krajów. Przygotowujemy dla nich dedykowane szkolenia. Ale szkolenia to nie tylko tutaj w centrach szkoleniowych, bo są to też szkolenia w różnych miejscach na świecie. Tam, gdzie łatwiej jest nam pojechać do tego klienta, tam, gdzie specyfika rynku tego wymaga, żebyśmy się poruszali lokalnie. Ale to również Roleplay Academy to również szereg różnych projektów. Między innymi nasze mobilne centrum szkoleniowe, czyli nasz Road Track. Czyli wielka ciężarówka, która jeździ po Polsce i poza tylko Polską. po Polsce, No właśnie tak. chciałem powiedzieć, że też poza Polską, na pewno w Europie. I tak naprawdę przynosi Roleplay Academy tam, gdzie aktualnie Roleplay Academy jest potrzebny. Dokładnie. Czy jest coś takiego jak typowy dzień pracy Przemka Tkaczyka, czy też jak u Marcina on jest raczej zaskakująco spontaniczny? Nie zaskakująco spontaniczny, może tak powiem. Przede wszystkim zależy, gdzie jestem. Czy jestem w biurze, czy jestem poza granicami kraju, bo mniej więcej 50-50. Dzisiaj spędzam czas, powiedzmy, w terenie i połowę czasu spędzam w biurze. Doceniamy fakt, że dzisiaj w ogóle tutaj jesteś, bo złapać cię, to prawda, potwierdzam, nie jest łatwo. No, jeśli chodzi o pracę w biurze, no to co sobie cenię w sumie w tej robocie, to, że praktycznie, oczywiście da się zaplanować dzień pracy, ale absolutnie nie da się przewidzieć, co się wydarzy. Jest tak szerokie spektrum tego, co się może wydarzyć i nie wiem, czy to w naszych spółkach, czy to tutaj w centrali, czy u naszych dystrybutorów, czy z jakimś klientem, czy na placu budowy, że nie ma kompletnie jakby sensu planować sobie dnia do końca. Ale jakbyś miał wytłumaczyć takiej osobie, załóżmy, że ja nie wiem kompletnie, na czym polega praca szefa sprzedaży, którym jesteś. Generalnie dobrym początkiem, takim, żeby zrozumieć moją pracę, jest budżetowanie, bo budżetowanie jest de facto wejściem i później bazą do pracy przez cały rok. Ja wskazuję jakby naszym spółkom sprzedażowym, powiedzmy, jaką wysokość sprzedaży mają osiągnąć na konkretnych asortymentach.
Oczywiście później rozmawiamy ze spółkami, spółki czasami mówią, że zrobią czegoś mniej, bo się nie da, czasami rzadziej zrobią czegoś więcej, ale generalnie tworzymy z każdym krajem, zarówno spółką, jak i tam, gdzie nie mamy żadnej spółki, plan sprzedaży. I ten plan sprzedaży de facto jest później dla mnie trochę bazą zarówno do moich aktywności, do aktywności innych ludzi, wizyt, szkoleń i generalnie, nie wiem, wdrażania nowych wyrobów. Na tej podstawie tak naprawdę planujemy swoje kolejne kroki. Zarówno ja mam punkt oparcia do tego, żeby sprawdzać daną spółkę czy dany kraj, gdzie idzie dobrze, gdzie idzie zgodnie z planem, gdzie idzie zbyt słabo i trzeba im pomóc, gdzie idzie w cudzysłowie za dobrze, więc wtedy trzeba sprawdzić, czy na przykład ze strony operacyjnej jesteśmy przygotowani do wyższego pytu niż planowany. I od tego jakby możemy zacząć rozumienie, że tak powiem, jego stanowiska, tak? Bo wszystko się opiera na budżecie sprzedaży. Ja ten budżet sprzedaży muszę dowieść i tam, gdzie jakaś spółka powiedzmy nie domaga, to tam są najbardziej moje skierowane aktywności, żeby jednak dana spółka czy dany kraj wrócił do poziomu, który był planowany. Surowym szefem jesteś? Zależy tak naprawdę od podejścia. I tutaj podejrzewam, że jakby zrobić wywiad w niektórych spółkach, to w jednych spółkach byłbym kolegą, w innych spółkach byłbym, nie wiem, dobrym wujkiem, a w niektórych spółkach, mieliśmy nie przeklinać, no to muszę jakieś słowo wymyśleć. Demonem. Można powiedzieć demonem, powiedzmy. Wszystko zależy od tego, jak pracownicy w danych spółkach podchodzą do swoich obowiązków. No i też oczywiście trochę zależy od realizacji sprzedaży, no bo jeśli powiedzmy jakiś kraj czy spółka realizuje sprzedaż, wykonuje to, co się od niego, od tej osoby wymaga, zarówno jeśli chodzi o wdrażanie nowości, wdrażanie naszych 3 filarów Roplaga, jeszcze dodatkowo realizuje budżet, no to ciężko lepszego szefa niż ja. Pączek w maśle. Jeśli ktoś tego nie dowozi, nie, no jestem bardzo na pewno wymagający, ale również rozumiem. To nie jest tak, że jestem niewolnikiem cyfr, też jestem w stanie słuchać. Naprawdę jestem w stanie, nauczyłem się tego po wielu latach, słuchać. Kiedyś tak nie było, teraz tak jest. I słucham ludzi. Jedną rzecz powiedz, Przemek, bo ty w Roplagu właściwie startowałeś od dużo niższego poziomu niż jesteś w tej chwili, jeżeli chodzi o taką drabinkę, umowną drabinkę, bo no wiadomo, że tutaj możemy pogadać ze sobą wszyscy. Powiedz bardzo krótko, ale pokazując jakby te etapy, gdzie mogłeś się uczyć, od czego zaczynałeś i jak dotarłeś do poziomu, na którym w tej chwili jesteś, czyli bycia szefem sprzedaży. No cała historia byłaby dosyć długa. Krótko, Przemek, dosyć krótko. Ja wiem, że ty będziesz mógł opowiadać o tym 2 dni. Pomiń dinozaury, ten zostawmy. Dokładnie tak. Ciekawe w sumie jest to, że ja przyszedłem na 2 miesiące popracować, tylko na sezon letni. To te 2 miesiące trochę się wydłużyły. Troszeczkę się wydłużyły, tak. No i chciałem pracować na produkcji, w dziale wtryskarek z 2 powodów. Po Pozdrawiamy pierwsze, produkcję chyba przy okazji, nie? Tak, pozdrawiam produkcję. Przede wszystkim chciałem, że tak powiem, popracować fizycznie chwilę, bo przez całe życie się uczyłem. No, studiowałem, tak naprawdę w trakcie studiów, jak pracowałem, to doraźnie jako statysta, aktor nieprofesjonalny. To nie była ciężka praca. A aktor nieprofesjonalny? Tak. Dobrze słyszałem? Tak? O, proszę bardzo. Wrócimy do tego na koniec programu jeszcze, dobra? Dział kadr bardzo mocno mnie wtedy naciskał, żebym poszedł może do działu obsługi klienta pracować. Dla mnie dział obsługi klienta wyobrażałem sobie wielki, okrągły stół, wszyscy mają telefon i 50 telefonów dziennie odbierają od oburzonych klientów, tłumacząc im, że na pewno ta śrubka działa. No, praca nie dla mnie. Nie? Tak przynajmniej wyobrażałem sobie dział obsługi klienta. Myślałem sobie, dobra, popracuję, myślę, że nic mi się nie stanie, trudno, może coś w międzyczasie się zmieni. No i tak zostałem. Okazało się, że nie jest ta praca taka nudna, jak mi się wydawało. Dużo się wtedy działo. Czasy były zupełnie inne. No, generalnie porównanie tego, co mamy dzisiaj, jeśli chodzi o organizację firmy, a do tego, co było wtedy, to są zupełnie dwie inne firmy, 2 inne czasy. Bo tak naprawdę i Przemek, i ty bardzo dużo jeździcie. Oczywiście wszyscy myślą, że wy tam tylko kawior, krewetki, plaża, zwiedzanie i jacuzzi. Powiedz, jak to naprawdę jest z tymi wyjazdami, czemu one służą, bo naprawdę jesteście w rozjazdach. Praca moja i całego działu Roplag Academy to jest taka praca na zlecenie wewnętrzne. To znaczy, czy od Przemka, czy od innych dyrektorów sprzedaży z innych regionów. My dostajemy zlecenia na przeszkolenie, na wsparcie danych regionów, gdzie to szkolenie, gdzie to wsparcie jest wymagane, bo oni wiedzą to najlepiej, tak? Którym regionom idzie najgorzej, którym handlowcom trzeba jeszcze raz niektóre rzeczy powtórzyć i przeszkolić. Albo nowe rynki. Albo nowe rynki, dokładnie.
Wiem, tak jak wspominałeś, wielu osobom się wydaje, że taki wyjazd, bo to brzmi fajnie dla nas w Europie, Polaków, że ktoś jedzie do Azji na tydzień, wow, super. A Marcin super, znowu super, pojechał na za darmożkę. wakacje w ogóle. Ekstra. Tak, Przemek Ale też. dam ci taki Ci to muszą pozwiedzać. Dam ci taki przykład, wyjazd z tego roku do Arabii Saudyjskiej. Mhm. Słuchaj, to było 6 dni, 7 lotów, 3 miasta i na końcu, z tego co pamiętam, noc na lotnisku w Dubaju. Także tyle zobaczyłem Dubaju, co fotel na lotnisku. I tak naprawdę z Arabii Saudyjskiej znam bardzo dobrze lotniska, kilka hoteli i kilka biur naszych klientów. Także są różne, tak, te wyjazdy. No naprawdę nie jest to tak, że wow, ja pojechał do Wietnamu i jest super fajnie wypoczynek, bo nawet sobie przeglądałem ostatnio jakieś zdjęcia z Wietnamu. Bo to niedawno było, prawda? Tajlandia, Wietnam, byliście Wietnam. razem też. Tak. Przeglądałem ostatnio kilka zdjęć z miasta, z Hanoi, komuś pokazywałem i kumpel mnie zapytał, dlaczego masz wszystkie zdjęcia, jak jest ciemno? To jest ciemno? Ja mówię, nie, no po prostu w ciągu dnia nie mam czasu na robienie zdjęć. Ale Tajlandia i Wietnam to jest dobry chyba przykład też na pokazanie waszej współpracy, bo tam z tego, co opowiadałeś mi kiedyś, Marcin, pojechaliście między innymi po to, żeby sprawdzić na własne oczy, zobaczyć, jak sobie radzą handlowcy miejscowi, tak? Żeby spotykać się z klientami i tymi obecnymi, i tymi potencjalnymi, więc tak naprawdę najważniejsze rzeczy, o których dzisiaj mówimy, wspominamy i będziemy jeszcze mówili, pojawiały się te przestrzenie, prawda? Jak wyglądało na przykładzie właśnie Tajlandii, powiedzmy... Wiesz, bo to jest tak, że jakby praca szkoleniowa to nie tylko takie lekcyjne szkolenie, w którym siadamy w sali, czy też robimy coś praktycznie i tak dalej. To jest też często dnie spędzone z naszym handlowcem, odwiedzając klientów, po to, żeby zobaczyć, jak nasi ludzie pracują, po to, żeby się wymienić doświadczeniami, ale przede wszystkim też zrozumieć rynki, bo każdy rynek jest inny. Dopiero jak się tam pojedzie, dopiero jak się pojeździ z ludźmi, zobaczy się klientów, zobaczy się, że to podejście klienta, to na co zwraca uwagę w produkcie, jest zupełnie inne. No i to jest właśnie też między innymi clue takich wyjazdów. Dasz jakiś przykład takiej różnicy, która nie wydaje się zupełnie oczywista na dzień dobry? Ale nawet takie rzeczy, wiesz, no mieliśmy kiedyś reklamację, powiedzmy, na jedną z naszych chemii, która działa bardzo dobrze, tylko ciężko się wyciskała. No to co ja zrobiłem odruchowo? Poszedłem do labu, wziąłem wyciskacz, wziąłem tą chemię, wycisnąłem. Co oni gadają? Bardzo dobrze się wyciska. Tylko nie wziąłem pod uwagę kilku rzeczy. Tam jest dużo goręcej, więc ta żywica szybciej starzeje się, więc jest dużo cięższa do wyciśnięcia. Dopiero przejechanie się tam powoduje że człowiek otwiera oczy. Gdzie oni przechowują ten towar, w jakich warunkach pracują, że jest zapylenie, że jest wilgotność albo suchość, jaka temperatura. No, dokładnie. Nie widząc tego na własne oczy, to można po prostu popełnić pewne błędy, no nawet takie związane z kulturą. Czyli sporo nauki z tych wyjazdów przede wszystkim, rozumiem, ale na pewno założę się, że macie przynajmniej 1000 wspomnień, które były albo zabawne, albo trudne, nie tylko związane z pracą. Przemek, masz coś takiego? Pamiętam na przykład, że nie wiem, w butach ochronnych roboczych, zaraz po ostatniej budowie w Izraelu leciałem do Jerozolimy. Jerozolimę zwiedziłem w butach takich wielkich, 5-kilowych buciorach, nie? A propos butów, to wspominałeś mi o pewnym nawyku, który się pojawił po wyjeździe do Australii. A tak, no do dzisiaj, że tak powiem, jak biorę buta, najpierw go wyczepuję. Skąd to? Jak byłem w Australii, to nie spotkałem się jakby osobiście, poza jakimś tam gdzieś tam krokodylem, nie spotkałem się osobiście z żadnymi tam jadowitymi czy niebezpiecznymi gatunkami, więc pozwoliłem sobie powiedzieć do naszego obecnego szefa spółki w Australii, Craiga: słuchaj, Craig, co tak trochę ten strach przed Australią jest przedeklamowany. Przecież tu nic nie ma, żadnych węży, pająków, krokodyli, czego ci ludzie wszyscy się boją. A Craig mówi: nie no, tak jeśli chodzi o pająki akurat, to tu żyje najbardziej jadowity pająk na świecie. Aha, no okej, no ale przecież nie w centrum Sydney. No nie, no w Sydney też jest. Jak, tu w mieście? No przecież ludzie tu, nie wiem, w parku chodzą, nie wiem, na trawie się mogą na kocu położyć. A widzisz kogoś na kocu? No nie widzę. Aha, okej. No dobra, no ale ja w hotelu jestem, to w hotelu chyba nie ma tych pająków. No mogą być. To co, jak idę do łazienki, to mam, nie wiem, światło zapalać? No chyba nie chodzisz do łazienki po ciemku. No, chodziłem. To nie mów mi jeszcze, że ja muszę buty wyczepywać. A Craig na mnie spojrzał tak całkowicie surowo, poważnie. Zawsze musisz buty wyczepywać. Wtedy, że tak powiem, dotarło do mnie, gdzie ja jestem, w jakim miejscu jestem. Ale na pająka w końcu trafiłeś? Nie trafiłem, ale tak jakoś mi zostało. Na wszelki wypadek. Tak jakoś mi zostało, no, do dzisiaj.
Marcin, wróćmy do Roleplay Academy i do szkoleń. Jaki jest wpływ, czy on jest duży, czy jest mały, czy go w ogóle nie ma, szkoleń produktowych na sprzedaż, na pozyskiwanie klientów, na tłumaczenie, promowanie produktu klientom? Wiesz, to jest tak, że to jest coś, czego musiałem się chyba na początku mocno nauczyć. Najtrudniejsze było dla mnie na początku to, żeby mówić językiem klienta, żeby to szkolenie sprowadzić do tego poziomu, na jakim jest klient. Bo tak naprawdę przychodzą do nas różni klienci. Mamy do czynienia z osobami zupełnie nowymi z branży, mamy do czynienia z osobami, które znają już produkty i naszych konkurencji, więc to wyczucie trzeba bardzo dobrze zachować i taki poziom znaleźć, tak żeby jednych nie zanudzać, a dla drugich znowu nie być zbyt trywialnym, tak żeby te tematy odpowiednio dopasować, więc to jest jakieś tam wyzwanie w tych szkoleniach. A co jest w nich najważniejsze? Najistotniejsze w tych szkoleniach jest część praktyczna. Część teoretyczna jest ważna. Są rzeczy, których się nie da w praktyce pokazać, więc musimy je pokazać na slajdach, ale najistotniejsza jest część praktyczna, możliwość samodzielnego przetestowania, poczucia tej różnicy między produktami, poczucia wygody montażu, łatwości, popełnienie błędów również, tak żeby się nauczyć, jak tych błędów nie popełniać, więc to jest dla mnie najistotniejsze i jak widzisz, tak te centra są skonstruowane, że tu mamy beton, tutaj mamy płytę gipsowo-kartonową, więc tego wszystkiego możesz tutaj sprawdzić, wypróbować i w ten sposób się nauczyć. Przemek, jak ty podchodzisz do tego? Jakie znaczenie ma właśnie szkolenie, pokazanie produktu klientowi na późniejsze pozyskanie tego klienta, dalszą współpracę, zwiększenie sprzedaży? Może nie powiem, że bez tego nie jest w ogóle możliwy rozwój sprzedaży, ale bez jakby demonstracji produktowych czy szkoleń, no na pewno na 100% byśmy się nie rozwijali tak, jak się rozwijamy. Nie ma najmniejszej na to szansy. Sprzedajemy wyroby techniczne, nie walczymy ceną, walczymy jakością, walczymy wsparciem, walczymy serwisem. Bez tak naprawdę przeszkolonych kadr bądź świadomego klienta sprzedawalibyśmy, zakładam, 10-20% tego, co sprzedajemy dzisiaj. Nie mówię w całkowitej sprzedaży, tylko na nowych rynkach. Przede wszystkim, jeśli mamy nowy rynek, założyliśmy nową spółkę, mamy nowego dystrybutora, bardzo często ci pracownicy, czy naszej spółki, czy dystrybutora, nawet jeśli są z branży, oni bardzo często mają bardzo wąskie spojrzenie na ofertę produktową. My mamy, powiedzmy, nie wiem, 10 kategorii produktowych, a oni, dajmy na to, całe życie, nie wiem, byli skupieni na zbrojeniach. Dla nich zbrojenia to jest epoksyd i koniec. I jest taka tendencja niestety do tego, że idą czy na plac budowy, czy do konsultanta, czy rozmawiają z wykonawcą, nie widzą wokół nich olbrzymiej ilości kolejnych aplikacji, o które też można powalczyć. I skupiają się na tych zbrojeniach. I nasze wizyty tak naprawdę, poza tym pierwszym szkoleniem, gdzie powiedzmy 2 dni poświęcamy maksymalnie na część teoretyczną, żeby w ogóle zapoznać naszych pracowników czy naszego dystrybutora z ofertą, to jest istotne, czym się różni nasza oferta od konkurencji, bo czasami jest taki trend, a ja znam się na epoksydzie, dajcie mi ten sam epoksyd, tej samej cenie, ja go sprzedam. Nie, no mamy dużo wyjątkowych cech produktów, które musimy pokazać czy klientom, czy naszym handlowcom, bo oni nie są w stanie tego sami czasami wyczytać, nie wiem, z naszych materiałów marketingowych, albo to po prostu traktują trywialnie. Więc musimy to pokazać. Ale najważniejsze, tak jak Marcin powiedział, jest pojechanie z nimi na budowę później. Pokazanie temu człowiekowi, no dobra, rozmawialiśmy o zbrojeniach. Zwróć uwagę, że na tej samej budowie ten sam wykonawca kładzie również instalację, montuje również fasadę. Przecież tu możesz użyć nasze kotwy opaskowe, tam możesz użyć nasze kotwy z tulejem wewnętrzną itp. itd. I tu często otwieramy naszym handlowcom, czy handlowcom naszego dystrybutora oczy na to, że można sprzedać 2-3 razy więcej. I bez tych wizyt no nie dałoby się tak rozwijać, że tak powiem, tego moim zdaniem biznesu. Mieliśmy test podczas COVID-u i to tak naprawdę pokazało nam, na ile nam się udawało rozwijać biznes siedząc w biurze i robiąc webinary, co było fajnym rozwiązaniem, ciekawym, skutecznym, ale jak dużo skuteczniejsze okazały się po COVID-zie nasze wizyty fizyczne. Nieprawdopodobna jest różnica mimo wszystko. Jesteście tak naprawdę wszechobecni. Nawet pandemia was właśnie nie zatrzymała, jeżeli chodzi o wychodzenie do klienta. Przemek, powiedziałeś o tym, że w pandemii pojawiły się webinary. Marcin, powiesz, jak to wyglądało, bo z tego co wiem, Jasne. to tam była realizacja planu, no może nie 5-letniego, ale dłuższego, Tak. w dużo krótszym czasie. Webinary mieliśmy zaplanowane na rok 2021.
żeby z nimi zacząć, spokojnie przygotować się do tego projektu. 8 miesięcy chyba. Tak, Pamiętam, mieliśmy taki plan. przygotowawczy. Natomiast 2020, chyba marzec, ogłoszono lockdown, wszyscy siedzą w domu, a to był dla mnie, myślę, dla Przemek, dla Ciebie też i tutaj dla kilku kolegów, którzy z nami akurat te webinaria prowadzili, to był jeden z najbardziej intensywnych okresów pracy trenerskiej, szkoleniowej. Słuchaj, ja pamiętam, Wytrzymaliśmy 2 dni chyba na home office. Tak, dokładnie. Pamiętam, że w 2 tygodnie zrobiliśmy prawie 70 webinariów. Same przygotowania trwały 4 dni chyba. Jakaś niesamowita liczba w ogóle. W ciągu tych 2 tygodni powiedziałeś ile? 70? Prawie 70, tak, webinariów. Jak to... 1,5 osób chyba jakoś tak, że pamiętam te liczby. Tak. No właśnie Bardzo. chciałem cię podpytać trochę o to, jak... Plus był taki, że po drugiej stronie też ludzie siedzieli, też byli uziemieni. A tylko, że oni mieli poranną kawę wtedy, pamiętam. Jest w tym A sensie, że wyszliście na chwilkę spać, rozumiem. Że problem z webinarami był też taki, że zastanawialiśmy się, kiedy klient zbierze swoją grupę osób, postawi w jakimś pokoju i da nam tą godzinę czy 2 na zrobienie szkolenia. W tym momencie wszyscy byli na tyle uziemieni, że myśmy te webinary po 7-8 godzin prowadzili. Przyłączaliśmy się wtedy tylko między tematami. Kończyliśmy jeden temat, przestawialiśmy się na nowe miejsce i zaczynaliśmy zupełnie nowy temat z nowym klientem. Tak. Ale wyszło chyba myślę, nieźle, bo fajnie. tam odbiór Wyszło był pozytywny naprawdę. bardzo, prawda? Tak. Naprawdę fajnie i dlatego webinaria kontynuujemy dalej, bo jest to dla nas bardzo fajna droga dotarcia do klientów. Też mówiłeś o tym kanale nowym YouTube'owym Rowplaga. Powiesz Tak, troszkę więcej o tym? Wiesz co, to jest nowy kanał Rowplag Polska. Nowy projekt, w który również Rowplag Academy jest zaangażowane. Filmy, które tam znajdziesz, różnią się od tych, które znajdziesz na ogólnym kanale Rowplaga. Tam bardziej się skupiamy na aspekcie praktycznym, na rozwiązywaniu problemów, bo tego nam brakowało, tak? Czyli używamy naszych produktów do zamocowań w Twoim domu, tak? Zwykłych rzeczy. Pokazujemy krok po kroku, jak zastosować produkt. Czyli na przykład jakbym zaprosił was do siebie do domu, to byście mogli pokazać... Jeden z jak takich robicie. filmów, który możesz obejrzeć, to na przykład jak zamocować boiler. Michał, mocowałeś kiedyś boiler? Właśnie nie. To wszystko, No to wszystko zamocuj przede mną. sobie. Zobaczę ten film i na pewno Zamocuj sobie boiler. zamocuję Fajne sobie. doświadczenie. Zamocuję. Ale też, właśnie, 3 kategorie, które tam znajdziesz. Krok po kroku, testuj z Rowplag i Rowplag Academy. To są takie 3 kategorie filmów, 3 playlisty, w których możesz znaleźć różne obszary tematyczne. Po pierwsze, pokazujemy krok po kroku, jak taki produkt zastosować. Drugie, edukujemy, więc różnego rodzaju testy. A trzecie to testuj z Rowplag, czyli porównania, tak? Często klienci pytają mnie na szkoleniach o płytę gipsowo-kartonową. Myślę, że dlatego, że kupujemy coraz większe telewizory i jednak ściany działowe mamy z tej płyty, więc ludzie trochę zaczynają się martwić, co tam mogą powiesić. Jaki kołek wybrać do takiej płyty, jakie zamocowanie, ile on trzyma i tak dalej. Proszę bardzo, na YouTubie możesz znaleźć odpowiedź, porównanie. Także do tego właśnie służy nasz nowy kanał. Jak się was zna i obserwuje w akcji, to faktycznie jesteście wkręceni w swoją robotę i każdy z was żyje tą pracą. Przemek, powiedz mi, jest coś takiego, co cię motywuje do tego, żeby non-stop być w akcji, non-stop wyjeżdżać, non-stop rozmawiać z nowymi ludźmi, pomagać tym, których już znasz? Musi być coś takiego, bo inaczej byś padł po tygodniu. Jasne. Nie, no przede wszystkim to, co chyba najbardziej tu podoba mi się w naszej firmie, jest to, że ja traktuję firmę trochę jak swoją własność. W takim sensie, że nie podchodzę do tego, że zrobię coś dla pracodawcy, albo zrobię coś dla kogoś, bo za to mi płacą, tylko de facto spędzam tu 1/3 życia, więc traktuję to trochę jak taki nie wiem, osobisty biznes, moje osobiste życie, cały kawał mojego życia, więc nie mam żadnych tu oporów, żeby, nie wiem, trochę się poświęcić, czy bardziej się postarać, nie? I to jest też jakby... Ja zawsze mówię, zwłaszcza nowym ludziom, jak do nas przychodzą pracować, u nas się pracuje rok albo całe życie. Jeśli przychodzi się do pracy, tylko do pracy, zrobić swoje, dostać wypłatę, pójść do domu, to nie jest złe. To nie jest złe, ale tacy ludzie bardzo często się tu nie sprawdzają, bo oczekują, że będzie 58 procedur na dany proces, że 48 osób, że tak powiem, im pomoże, wszystko będzie poukładane jak trzeba i punkt 16 będą na szlabanie. Nie jest to złe, ale nie do końca pasuje do charakteru naszej firmy. Jesteśmy taką trochę tutaj husarią, wojownikami, którzy walczą własnymi rękami o to, żeby wciąż rosnąć, wciąż się rozwijać. Nie czekamy na rozwój wypadków, nie czekamy na inne działy, że może ktoś nam coś powie, ktoś nam coś zrobi.
staramy się własnymi rękami zbudować jakby tą przyszłość. I ludzie, którzy lubią wyzwania, ludzie, którzy lubią, że coś się dzieje, za każdego dnia co innego jest, że widzą efekty swojej własnej roboty, oni się tu znajdują, że tak powiem, bardzo dobrze. To jest duża zasługa naszego prezesa, który bardzo dużo zostawia jakby wolnej ręki w współzarządzaniu firmą. Nie jest człowiekiem, który wszystko, że tak powiem, musi być po jego, on nad wszystkim panuje, wszystkie decyzje on podejmuje. Dużo część rzeczy jakby zostawia odpowiednim ludziom do tego, żeby razem z nim tą firmą współzarządzać. Ja czuję osobiście, że tą firmą współzarządzam. Nie jestem pracownikiem działu sprzedaży, tylko współzarządzam firmą, więc efekty pozytywne i negatywne są pokłosiem mojej pracy. I oczywiście moich pracowników, czy pracowników innych działów. I to jest tym wszystkim fajne. Jak coś się dzieje dobrego czy złego, ja nie traktuję tego, że w filmie się coś wydarzyło. Okej, dobra, myślę już o filmie na Netflixie. Ja to traktuję jako moją osobistą zwycięstwo, moją osobistą porażkę. I to tak naprawdę, przez to można w tą firmę wsiąknąć. Jak ktoś nie chce albo nie jest w stanie wsiąknąć w firmę, no to na ogół często odchodzi, bo nie czuje się częścią jakby tej drużyny. Nie? Wiesz, czy mi się podoba? Że tutaj generalnie jak masz swój pomysł i ten pomysł jest dobry, chcesz go zrealizować i on jest fajny, pozytywny, to możesz go zrealizować. Czyli jak widzisz, że coś możemy poprawić, widzisz, że przydałoby się nowe narzędzie, przydałby się nowy produkt, może jakaś nowa aplikacja i masz na to pomysł. Tu nawet możemy konkretny przykład w twoim przypadku podać, bo niedawno rozmawialiśmy o testerach i aplikacji, która będzie... O tej aplikacji jeszcze za dużo nie chcę mówić, Nie, bo jest ale chodzi mi, że to jest konkretny przykład na to, że to był ale jest wasz pomysł na nową aplikację. Nikt mi tego z góry nie narzucił, Marcin, wymyśl coś, tak? Stwórz coś nowego, bo to jest potrzebne. Nie, po prostu widać, że coś takiego jest potrzebne naszym pracownikom, naszym klientom. I odpowiednio trzeba tutaj wtedy uruchomić tryby, zaangażować, zarazić inne osoby, pokazać dlaczego. No i powstaje nowe dziecko, tak? Które myślę, że niedługo też się pojawi i będzie to fajna niespodzianka również dla naszych klientów. Także to jest fajne i to naprawdę napędza. To naprawdę napędza, bo tu nie ma sztywnych ram, tak? To nie jest poczta, przychodzę od rana do 16, do 15, zamykam okienko i do widzenia, tylko tu po prostu się myśli o tej pracy, tak? prawda? Wiesz, ja tak czasem rozmawiam ze znajomymi i opowiadają o firmie, jak oni się dowiadują, że my sprzedajemy na tylu rynkach na całym świecie, tyle osób tu pracuje, to pytają, to jest korporacja, nie? Ja tak ciężko odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest korporacja, bo to jest z jednej strony pewne rzeczy są dobrze zorganizowane, pewne rzeczy działają super, mamy jakieś przyjęte procedury i schematy i dbamy o tą jakość i procesów, i produktów, tak, i usług, które świadczymy, ale z drugiej strony relacje u nas w środku są zupełnie niekorporacyjne, tak? Ja nie mam problemu z tym, żeby spotkać osobę z innego działu, mówić do niej na ty, zarazić ją właśnie, tak jak ci wspominałem, jakimś swoim pomysłem oraz nie mam sztywno nałożonych zasad pracy. To znaczy, jeżeli w moim obszarze jest coś do zmiany i do poprawy, to zrób. Po prostu tak, żeby i tobie się pracowało lepiej, żeby ten efekt był lepszy. I to jest fajne, bo tak naprawdę to już nie jest tylko jedna osoba na górze, która całą organizacją zarządza, ale każdy z nas zarządza i każdy z nas poprawia to swoje podwórko, w którym pracuje. W momencie, jak mój poprzedni szef odchodził z firmy i zadzwonił do mnie właśnie prezes mówiąc, wiesz, nie wiem czy wiesz, bo to jak nie wiesz, to już wiesz, ja teraz będę twoim szefem. Aha, no to dobrze wiedzieć. A co ja będę robił teraz po tych wszystkich zmianach? Wtedy jakby Radek powiedział do mnie, wiesz co, wymyśl coś ciekawego. Spotkamy się po weekendzie i pogadajmy. Okej. Posiedziałem przez weekend, zrobiłem jakby strukturę, jak ja widzę, że tak powiem, swoją pracę, co możemy polepszyć w firmie, co jest potrzebne. Spotkaliśmy się po weekendzie, przedstawiłem to. Bardzo mądry pomysł, jedziemy z tym. Czyli zielone światło dla fajnych pomysłów, I to jest fajna rzecz właśnie, że tu nie ma... Robota jest też przyjemniejsza. Nie ma 100% nigdy rzeczy jak nie, bo my tak nie robimy, u nas tak się nie robi, nie? Jeśli jest coś mądre, to my to robimy. Kiedyś, a propos jeszcze korporacji, były takie zakusy swego czasu, żeby zrobić z firmy korporację. Pamiętam, było takie jakby posiedzenie zarządu i Radek powiedział tak, są korporacje, są firmy typu garaż, a my jesteśmy firmą mądrą. Ale to jest chyba dobry opis, bo faktycznie jest tutaj jakieś takie zderzenie, spotkanie dobrych nawyków z korporacji i dobrych relacji tego czynnika ludzkiego takiego, który gdzieś tam zostaje. Ta mądrość jest kluczowa, a nie zasada, procedura dla samej procedury, bo procedura wymaga procedury.
Ja bym tylko chciał troszeczkę i ja się dowiedzieć i pokazać naszym kolegom, koleżankom, którzy słuchają, co w tej pozostałych 2/3, bo Przemek mówiłeś, że to 1/3 jest twojego życia, praca, ja nie wierzę w to, bo myślę, że więcej. Natomiast jakby w tej części, która zostaje i która z pracą nie jest związana, zacznę może od Marcina, bo Marcin, mówiłeś przy okazji opowieści o Wietnamie i skuterach, że lubisz, ja wiem o tym, że lubisz motocykle. Wiesz co, może nie jestem jakiś wytrawnym motocyklistą, harlejowcem jeżdżącym tu od małego, chociaż moja przygoda gdzieś... Przeżyłeś w Hanoi, więc... Zaczęła się od komarka polskiego, ale tak, ostatnio powrót pasji motocyklowej, taki dual sport, tak zwany motocykl dual sportowy, czyli Suzuki DRZ 400, którym jest i dobry i w teren, i na szosę po zmianie opon. Także to jest jedna z tych rzeczy, które mnie jarają po pracy, ale myślę, że jest to gdzieś tam spójne z resztą tych rzeczy, bo to wiesz, i góry, i rower, także wszelkie aktywności, gdzie można się wyżyć, piłka co piątek, także jest tych rzeczy sporo, nie? Ciężko mi taką określić taką jedną, która gdzieś tam... Ale jest aktywnie przede wszystkim, tak? Żeby troszeczkę odpocząć. Żeby tak było. Przemek, a propos aktywności, wiem, że 20 kilo, tak? 20 kilo zrzuciłeś, Tak. żeby jedną z pasji sobie pielęgnować? Jaka to pasja, powiedz? I jak ci się udało zrzucić te 20 kilo? No, to znaczy, zawsze lubiłem się spinać. Wspinać, dużo powiedziane spinać, duże słowo do spinania, ale jakakolwiek była możliwość, nie wiem, pospinać po jakichś gdzieś skałkach, to nieważne, czy właśnie byłem, nie wiem, po targach w USA, w Laczkach i w Marynarce i pojechaliśmy gdzieś zaraz po targach w jakieś góry i tam gdzieś tam się spinałem. Postanowiłem iść na ściankę spinaczkową. No okazało się, że jestem kapkę za ciężki i też jakby ramiona nie mam na tyle silnych ramion, żeby czerpać z tego dużą przyjemność, więc postanowiłem sobie, dobra, no to po prostu trzeba schudnąć, tak z 20 kilo. Jakby nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko kwestia ograniczeń. Wyeliminowałem ograniczenia, pomyślałem sobie, żeby, że tak powiem, zjechać 20 kilo, muszę zacząć biegać, żeby wzmocnić siłę ramion, muszę zacząć chodzić na siłownię, więc trochę siłowni, trochę biegania. No i te 20 kilo się udało zrzucić. No i zacząłem niedawno na tą spinaczkę chodzić, także tak to wygląda. Nie jeden i nie jedna pozazdroszczą ci zrzucenia tych 20 kilo. Za to wróciłem do pisania książek. To jest dosyć... Poczekaj, to są dwa wątki jeszcze do poruszenia. Jeden, o którym... Stukał mi za głową cały lot powrotny właśnie do Tak? Wietnamu, wiesz? Jakie książki? Tematu. Jakie książki? Tylko proszę nie powieścią, tylko tak w nowelką, jakbyś powiedział, króciutko. No, różne, zależy która. Ale co, beletrystyka, czy jakiś reportaż? Nie, jeśli już to beletrystyka. No, w ostatniej książki, bo teraz trylogię piszę, no to jest taki, ja to nazwałem cybergotik. Czyli takie trochę gotyckie klimaty. Trochę cyberpunkowe pewnie, tak? Tak. Ale to są rzeczy, które wydajesz, które się pojawiają w rynku, czy ty piszesz je sam dla siebie? Dla znajomych. To ja poproszę o kopię Ale to jest po odcinku. Przynajmniej jedne. O tyle fajne, że można fajnie czas spędzić w samolocie. No bo w samolocie sami lecę 12 godzin. To jest w ogóle... Niektórzy śpią, ja nie potrafię spać, bo kark mnie boli. Marcin próbuje spać, a ty mu klikasz. Po prostu klikam. No. Jeszcze jedna rzecz, nie mogę o to nie zapytać, bo mówiłeś o tym w pierwszej części programu, że byłeś między innymi statystą i nieprofesjonalnym aktorem, tak? Dobrze zapamiętałem? Na jakichś planach, jakichś filmach tam Andrzeja Wajdy albo Zanowskiego można cię zobaczyć gdzieś tam. Biuro kryminalne, no różne tam. Głównie role albo policjantów, albo bandytów. No. Aha, no nie wiem czemu. Które bardziej lubisz? Potem dlatego właśnie tak przeniósł to na pracę. Albo jest dobrym szefem, lata doświadczenia. I to jest świetne podsumowanie. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym odcinku podcastu. Gośćmi naszymi byli Marcin Gorzała, Przemek Tkaczyk, a ja nazywam się Michał Reńczuk. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki. Hej. Dzięki, hej. A teraz otwieramy oczy, poprawiamy włosy i już szykujemy się do powtórki. Podobało ci się? Opowiedz o przyjażdżce rollercoasterem kolegom i koleżankom z pracy. Nie chcesz przegapić kolejnego odcinka? Bezpłatne bilety na przyjażdżki czekają na Spotify, w Apple Podcast i innych aplikacjach podcastowych oraz w Roll You Match newsletterze dla pracowników Rollpack.